Cześć, witajcie, z tej strony Suert. Przed nami kolejna porcja premier. Tym razem przyjrzymy się grom typu Metroidvania nadchodzącym do nas w tym roku. W materiale skupiłem się na ponad 20 w mojej ocenie najciekawszych pozycjach. Zapraszam. Zaczniemy od tytułu, którego premierę mieliśmy kilka dni temu, 20 stycznia na PC-tach oraz najnowszych konsolach PlayStation, Xbox i Nintendo Switch 2 zadebiutowała produkcja zatytułowana Mio Memories in Orbit. To platformowa gra akcji typu Metroidvania, w której jako niewielki robot eksplorujemy gigantyczny statek kosmiczny, by przywrócić jego dawną świetność. Oprócz eksploracji ogromnej mapy czeka nas mnóstwo starć z przeciwnikami. Na naszej drodze stanie ponad 30 rodzajów wrogich jednostek i 15 potężnych bossów. W miarę postępów zdobywamy punkty doświadczenia, za które będziemy mogli rozwinąć nasze umiejętności. Studio Hamlet Games zaplanowało wydanie gry Ember Bane na 24 lutego. Platformy docelowe to PC-ty i najnowsze konsole. Mówimy tutaj o pikselowej grze akcji typu Metroidvania, w której walka i eksploracja opierają się na wykorzystaniu 4 żywiołów: ognia, lodu, ziemi i powietrza. Historia koncentruje się na podróży Ofelii, która ma na celu zgładzenie złowrogich bogów żywiołów i przywrócenie równowagi w krainie Elsinore. Nocturnal jest platformową grą akcji opracowaną przez niezależne studio Sunnyside Games. Pierwsza część ukazała się zarówno na PC-tach, jak i konsolach obu ostatnich generacji. Przechodząc do drugiej odsłony, to w tej chwili potwierdzoną platformą docelową są wyłącznie PC-ty, jednak z czasem może się to zmienić. W grze wcielam się w postać Ardeshira, dzierżawcy niegasnącego płomienia, który wyrusza, by zbadać mroczne głębiny i wznoszące się wysokości zapomnianego miasta Itaż. Celem jest złamanie klątwy, która pochłonęła jego ojczyznę. Tytuł łączy klasyczną mechanikę platformową z walką i eksploracją. Ważnym elementem jest zarządzanie płomieniem, który jest kluczem do utrzymania śmiercionośnej mgły na dystans. Mariachi Legends to Metroidvania zrealizowana w formie platformowej gry akcji 2D. Tytuł został opracowany przez niezależny meksykański zespół Halberd Studios, który wcześniej opracował pokrewną gatunkowo grę Nine Years of Shadows. Debiut produkcji przewidziano na PC-tach oraz najnowszych konsolach, włączając w to Nintendo Switch 2. Miejscem akcji Mariachi Legends jest amerykańskie miasteczko Santa Mascota, gdzie spotykają się światy żywych i umarłych. Główny bohater, detektyw Pablo Cruz, został zatrudniony przez samą śmierć. Pod przykrywką tytułowego mariachi musi on dotrzeć do złowrogiego burmistrza Emilio Obregona i wydrzeć z jego rąk potężny talizman. Chronoscript The Endless End to dwuwymiarowa przygodowa gra akcji zrealizowana w formie Metroidvanii. Za produkcją odpowiada studio Desk Works, a wydaniem zajęła się firma Shueisha Games. Tytuł ukaże się na PC i PS5. Akcja gry toczy się w bieżącym roku. Redaktor, który właśnie zakończył pracę nad publikowaną od długiego czasu powieścią, otrzymuje nietypowe zlecenie w odległym górskim dworze. W chwili przybycia tajemniczego klienta traci jednak przytomność. Odzyskawszy zmysły, odkrywa, że znajduje się wewnątrz stron manuskryptu. Autorem tego dzieła jest tajemniczy pisarz, który żyje od 1000 lat i nie potrafi ukończyć swojej historii, która pisze się sama, wykraczając poza granice finału. Kierowany przez nas redaktor musi przemierzać ilustrowane światy 2D zawarte na 1000 stron, aby nadać opowieści ostateczny kształt i odnaleźć drogę do ostatniego rozdziału, co pozwoli nam uciec z pułapki. Silver Pines to nadchodzący dwuwymiarowy survival horror z elementami Metroidvanii inspirowany klimatem takich seriali jak Miasteczko Twin Peaks czy z archiwum Mix. Gra ukaże się w bieżącym roku na PC-tach i najnowszych konsolach. Za produkcję odpowiada niewielkie studio Witch Elm, a wydawcą została firma Team 17. Gracze wcielają się tutaj w postać Reda Walkera, prywatnego detektywa, który przybywa do opuszczonego tytułowego miasteczka Silver Pines, by odnaleźć zaginionego muzyka Ediego Valveta. Sprawa szybko przeradza się w koszmarną podróż w głąb mrocznej przeszłości miasta, gdzie zaciera się granica między jawą a snem. Rozgrywka łączy klasyczny survival horror z eksploracją w stylu Metroidvanii. Bloodstained The Scarlet Engagement to produkcja typu Metroidvania zrealizowana w formie platformowej gry akcji, a zarazem prequel serii Bloodstained zapoczątkowanej w 2018 roku. Jej debiut przewidziano na ten rok, a platformy docelowe to PC-ty i najnowsze konsole.
Produkcja została opracowana przez studio Artplay, które od początku czuwa nad rozwojem cyklu. Akcję gry Bloodstained The Scarlet Engagement osadzono przed wydarzeniami przedstawionymi w poprzednich produkcjach spod tego szyldu. Tytuł przenosi nas do fantastycznej wersji XVI-wiecznej Anglii inspirowanej gotyckim horrorem. Los tej krainy zawisł na włosku, gdy z eterycznego zamku należącego do Eliasa, władcy demonów, zaczęły wyłaniać się piekielne hordy. Divinum to nadchodząca przygodowa gra akcji typu Metroidvania z elementami RPG, za produkcję której odpowiada studio Sigil Games. Jej premierę zaplanowano na ten rok. Jedyną potwierdzoną na ten moment platformą są pecety. Akcja toczy się na spokojnej północnej wyspie Fjord, która staje w obliczu zewnętrznego zagrożenia. Gracz wciela się w postać protagonistki urodzonej pod błogosławieństwem niebieskiego strażnika, która musi odblokować wewnętrzne moce i zjednoczyć duchy starożytnych bohaterów, by chronić swój lud. Warto zaznaczyć, że na platformie Steam od listopada ubiegłego roku dostępna jest wersja demonstracyjna obejmująca prolog fabularny oraz fragment walki z połowy gry. Trizna to niezależna gra z gatunku RPG akcji klasycznej Metroidvanii w 2,5D, której premierę zaplanowano na ten rok. Za jej produkcję odpowiada malutkie studio Lenifen Bezderen. Na ten moment potwierdzoną platformą docelową są wyłącznie pecety. Akcję gry osadzono w mrocznym świecie fantasy, silnie inspirowanym wierzeniami pogańskimi i słowiańskim folklorem. Gracz odkrywa ową tajemniczą i niepokojącą krainę, łącząc walkę mieczem i magię z rozwiązywaniem zagadek wymagających logicznego myślenia. Rozgrywka kładzie duży nacisk na intensywne starcia, w których kluczowe jest wykorzystanie unikalnych cech broni, a także mechanik uników, parowania i kontrataków. Na platformie Steam dostępne jest demo owej pozycji. Aeterna Lucis jest drugą odsłoną zapoczątkowanego w 2021 roku cyklu produkcji typu Metroidvania zrealizowanych w formie platformówek akcji z elementami RPG. Tytuł został opracowany przez autorów pierwowzoru, czyli niezależny zespół Aeternum Game Studios. Najnowsza odsłona powinna pojawić się w tym roku, a platformy docelowe to PC-ty i najnowsze konsole, włączając w to Nintendo Switch 2. Aeterna Lucis zabiera nas w podróż do fantastycznego uniwersum Eterna. Po wydarzeniach przedstawionych w pierwszej odsłonie równowaga pomiędzy światłem i ciemnością została zachwiana. Tym razem wcielamy się w królową światła. Chcąc uratować krainę, protagonistka musi stawić czoła samemu chaosowi, czyli najwyższemu bogu, który wcześniej obłożył ją klątwą i skazał na wieczną walkę z królem ciemności. Crossword niczym wcześniej Silksong powstaje już od bardzo wielu lat, w związku z tym premierę w 2026 roku należy przyjąć z wielką niewiadomą. Za tę produkcję odpowiada studio Mungus Rodeo, a platformy docelowe to PC-ty i najnowsze Xboxy. Crossword jest utrzymaną w konwencji platformowej gry akcji produkcją typu Metroidvania. Tytuł czerpie garściami nie tylko z klasyki gatunku, lecz również z takich pozycji jak Bloodborne czy seria Devil May Cry. Gra zabiera nas w podróż do ponurego świata fantasy, a dokładnie do krainy Firandal. To niegdyś wspaniałe królestwo obłożono klątwą, w wyniku której jego ziemie opustoszały, a miejsce jego dawnych mieszkańców zajęły potwory. W trakcie rozgrywki wcielamy się w bohatera, który obudził się w swoim grobie. Pozbawiony pamięci protagonista postanawia ruszyć przed siebie, nie wiedząc jeszcze, że w ten sposób wkracza na ścieżkę, na której znajdzie odpowiedzi na nurtujące go pytania. Odkryje tajemnicę krainy, a przede wszystkim podejmie próbę zniesienia klątwy ciążącej na tych ziemiach. Moadra to mroczna gra akcji typu Metroidvania w klimatach science fiction rozwijana przez niezależne fińskie studio Gloomsoft. Produkcja jest mocno inspirowana serią Metroid. Tytuł powinien zadebiutować w tym roku na PC-tach oraz najnowszych konsolach marki PlayStation, Xbox i Nintendo Switch. Gracz wciela się w postać porucznik Moadry Meras, członkini elitarnej rasy Nira, która zostaje wysłana na zapomnianą planetę Protea 6. Misja polega na zbadaniu losów ekspedycji, która zaginęła podczas poszukiwań dziedzictwa przodków. Świat gry obejmuje różnorodne biomy od pustynnych powierzchni i mroźnych szczytów, po zainfekowane laboratoria badawcze i bujne jaskinie. Grime 2 to kontynuacja Metroidvanii zrealizowanej w formie platformowej gry akcji z elementami RPG. Produkcja ta, podobnie jak część pierwsza, została opracowana przez zespół Cloverbyte. Premierę zaplanowano na ten rok. Na ten moment jedyną potwierdzoną platformą są PC-ty. W przyszłości nie można wykluczyć wydań na najnowsze konsole.
Grind 2 zabiera nas w podróż do nieznanego zakątka fantastycznego, ponurego uniwersum wykreowanego na potrzeby pierwszej części serii. W trakcie rozgrywki wcielamy się w tak zwanego bezkształtnego złodzieja form, który przemierza tajemniczą krainę i absorbuje pokonywanych wrogów, a następnie wykorzystuje przeciwko nim ich cechy oraz umiejętności. Eden's Guardian to dynamiczna gra typu Metroidvania w klimacie Dark Fantasy, której akcję osadzono w świecie wyniszczonym przez konflikt bogów i ludzi. Debiut tytułu przewidziano na ten rok, platformy docelowe to PC-ty i najnowsze konsole. Gracz wciela się w strażniczkę, która próbowała powstrzymać obłęd swoich pobratymców, za co została uwięziona na setki lat. Po przebudzeniu odkrywa, że świat niszczeje pod wpływem tajemniczej klątwy. Naszym zadaniem jest pokonanie upadłych strażników i odkrycie prawdy o tym, co wydarzyło się podczas naszej niewoli. Forgotten Eras to nastrojowa, przygodowa gra akcji typu Metroidvania 2,5D, która mocno czerpie z bogatej mitologii i folkloru słowiańskiego. Debiut powinien nastąpić w tym roku wyłącznie na PC-tach. Akcja omawianej pozycji toczy się w mitycznym 39. Królestwie, które zaczyna popadać w zapomnienie. Gracz wciela się w Ivana, któremu towarzyszy wierny i mistyczny Szary Wilk. Wspólnie muszą przywrócić wspomnienia legendarnym istotom i uratować postacie znane z podań, tak jak Baba Jaga czy Domowik, zanim ich świat zniknie na zawsze. Silent Planet Elegy of a Dying World to niezależna gra z gatunku Metroidvania utrzymana w mrocznej estetyce gotyckiego science fiction z elementami horroru kosmicznego. Produkcją zajmuje się dwuosobowe studio Vertex Zero, a wydawcą jest Red Dunes Games. Gra powinna ukazać się w tym roku na PC-tach, w następnej kolejności przewidziano debiut na Nintendo Switch 2. Akcja gry toczy się w roku 2997. Gracz wciela się w postać Apranik, silną protagonistkę wzorowaną na postaci historycznej o tym samym imieniu. Otrzymuje ona misję podróży na planetę Tulkandra w celu odnalezienia artefaktu zwanego anielskim jajem, który według legend jest źródłem wszelkiego życia we wszechświecie. Czeka nas eksploracja klaustrofobicznych korytarzy ogromnego podziemnego kompleksu, będącego pozostałością po wymarłej cywilizacji obcych. Twórcy kładą duży nacisk na poczucie samotności i izolacji w biopankowym, mrocznym świecie. Comic Zero to ambitna gra niezależna określana przez twórców mianem Comicsvanii. Łączy ona mechanikę eksploracji znaną z serii Metroid z wymagającym systemem walki typu Souls-like oraz unikalną oprawą wizualną interaktywnego komiksu. Premierę tytułu przewidziano na ten rok, a platformy docelowe to PC-ty i najnowsze konsole. Twórcy ze studia Beer Games otwarcie przyznają, że gra jest hołdem dla klasyka z Segi Genesis Comix Zone. Wizualnie gra celuje w estetykę dark fantasy popularną na początku lat 2000, mieszając mityczne stwory z nowoczesnym podejściem do narracji. W grze pojawiają się liczne nawiązania do popkultury od mitologii greckiej po cytaty filmowe i anime. Na platformie Steam udostępniono wersję demonstracyjną, która pozwala sprawdzić pierwsze 20 kilka minut rozgrywki. Feverside to mroczna i oniryczna gra z gatunku Metroidvania wzbogacona o silne elementy horroru psychologicznego. Gra jest autorskim projektem Slavi Grisa, twórcy m.in. Firmonium, który odpowiada za kod i unikalną oprawę graficzną. Tytuł zadebiutuje w tym roku wyłącznie na PC. Akcja gry toczy się w alternatywnych latach 30. XX wieku, w świecie, w którym Imperium Rosyjskie nigdy nie upadło. Architektura i moda nawiązują do stylu Art Deco. Gracz wciela się w Sandrę, byłą tancerkę, która po 10 latach spokoju musi zmierzyć się z demonami swojej przeszłości. Po otrzymaniu tajemniczego listu od zaginionego ojca, Sandra trafia na pokład widmowego pociągu, który zabiera ją w podróż przez kręgi piekielne jej własnych wspomnień. Sandrze towarzyszy duch o imieniu Duke, poltergeist, który potrafi opętywać przedmioty codziennego użytku, zmieniając je w broń. Na ten rok przewidziano premierę gry Hell Reaper. Tytuł zmierza na PC-ty i najnowsze konsole, a za jego produkcję odpowiada krakowskie Awesome Game Studio. Hell Reaper to mroczna Metroidvania z elementami roguelike. W grze wcielimy się w tytułowego żniwiarza, niszczycielską, nieokiełznaną siłę zrodzoną z poświęcenia jednego z archaniołów. Twórcy zapowiadają dynamiczną, brutalną walkę, która nie pozwoli nam się nudzić. Dzięki intuicyjnemu, responsywnemu sterowaniu każdy cios i unik mają dawać poczucie kontroli i siły, a ręcznie projektowane poziomy, łączone z generowanymi proceduralnie elementami, zapewnią świeżość i różnorodność przy każdej sesji.
Gracze będą rozwijać postać, zbierając potężne relikwie, odblokowując nowe umiejętności i dopasowując styl walki do własnych preferencji. System progresji sprawi natomiast, że każda rozgrywka przybliży nas do roli niepowstrzymanego egzekutora z piekła rodem. Voivod The Nuclear Warrior to oficjalna gra wideo typu Metroidvania, stworzona w ścisłej współpracy z legendarnym kanadyjskim zespołem metalowym Voivod. Gra jest obecnie w fazie produkcji, a jej premiera planowana jest na listopad 2026 roku. Platformy docelowe to oprócz PC-ów najnowsze konsole, włączając Nintendo Switch. W grze wcielamy się w postać Voivoda, postapokaliptycznego wojownika w koszmarnym świecie pełnym nuklearnych zniszczeń i biomechanicznych potworów. Bohater stracił głowę dosłownie i jest prowadzony przez swoją niematerialną świadomość zwaną Nothing Face. System walki opiera się na strzelaniu i cięciu hord mutantów. Eksploracja świata pozwala odblokowywać nowe umiejętności, które dają dostęp do wcześniej niedostępnych obszarów. Being and Becoming to mroczna i klimatyczna gra typu Metroidvania, która podobnie jak omówiona wcześniej pozycja stawia na estetykę pixel art oraz wymagającą rozgrywkę. Gra zadebiutuje w tym roku wyłącznie na PC. Akcja tytułu toczy się w nadmorskim królestwie pochłoniętym przez tzw. kolektywny sen, który wypacza rzeczywistość wokół śniących. Gracz wciela się w postać rzadkiego, świadomego śniącego, którego zadaniem jest uwolnienie świata spod tyranii proroctwa znanego jako Słowo. Gra charakteryzuje się ręcznie rysowaną grafiką pixel art, pełnym dubbingiem postaci oraz klimatyczną ścieżką dźwiękową. Na ten rok przewidziano debiut znakomicie zapowiadającej się platformówki The Eternal Life of Goldman. Tytuł zmierza na PC oraz konsole PS5, Xbox Series XS i Nintendo Switch 2. Za jego produkcję odpowiada niewielkie Whippy Studio, a wydaniem zajęła się firma THQ Nordic. The Eternal Life of Goldman przenosi nas na malowniczy archipelag, gdzie przybywamy z misją zabicia enigmatycznego bóstwa. Mowa o mitycznej istocie, której nikt nigdy nie widział, jednak z jej istnienia wszyscy zdają sobie sprawę. By do niej dotrzeć, musimy przemierzyć wyspy wzdłuż i wszerz, a także odkryć ich rozmaite tajemnice. Obsidian Legion to mroczna przygodowa gra akcji 2D typu Metroidvania, rozwijana przez niezależne studio Palisade Games z siedzibą w Montrealu. Gracz wciela się w postać przemierzającą zdradziecką wyspę Ambala, starając się odkryć przyczynę nagłego chaosu, który nawiedził te krainy. Wydanie gry jest planowane na ten rok wyłącznie na PC. Dodam jeszcze, że na platformie Steam w momencie przygotowywania tego materiału dostępne było demo omawianej pozycji. I to tyle na dziś, pozostaje jeszcze zaprosić na kanał, na którym znajdziecie mnóstwo informacji ze świata gier. Zachęcam do subskrypcji, dzięki czemu zawsze będziecie na bieżąco, a teraz żegnam się z wami gorąco. Do zobaczenia, do usłyszenia, cześć!